To jest może ta najbardziej tajemnicza scena, rozdział w literaturze europejskiej. Nastazja Filipowna, zamordowana nożem przez Rogorzyna, leży na łóżku za kotarą, a dwóch jej mężczyzn, jej życia, książę Myszkin i Rogorzyn, który ją przed chwilą zamordował, rozmawiają i całe to życie jak gdyby w tej swojej rozmowie wraca powieść Dostojewskiego, Idiota, dialogi przewijają się. Pomyślałem, że to będzie miało charakter jakby improwizacyjny, że to oni będą improwizować, nauczą się różnych kwestii z Dostojewskiego i będą czasem zaczynać od niespodziewanego miejsca i że to będzie tworzyć taką żywy teatr. Że nie będziemy grać tego na scenie, tylko zagramy to w dużym salonie. Mieliśmy w Starym Teatrze takie duże pomieszczenie, właśnie taki salon dla widzów na przerwę. Ten salon żeśmy zajęli. Pomalowaliśmy ściany na taki zielony kolor, taki bardzo typowy dla rosyjskiego, dla Rosji salonu. Krystyna Zachwatowicz zdecydowała, żeby nie robić oświetlenia elektrycznego. Za oknami tylko powiesiliśmy na ulicy lampy, które dawały taki poblask na zasłoniętych płótnem szybach, jak gdyby tam była biała noc. A tutaj były lampy tylko naftowe i świece. To dawało taki dla widowni, której nie było dużo, 70-80 osób, przyglądało się temu zmaganiu dwóch aktorów tylko. Grał Jan Nowicki, który grał w Biesach najważniejszą rolę prowadzącą Stawrogina, i grał Jerzy Radziwiłłowicz, który grał wcześniej już w Zbrodni i karze Raskolnikowa. Muszę powiedzieć, że to było bardzo piękne i takie silne przeżycie i ta improwizacja, to wszystko, co się działo, bardzo było zaakceptowane przez widzów, którzy jakby zostali dopuszczeni do tajemnicy powstawania właściwie spektaklu, bo on za każdym razem, każdego wieczoru budził się jakby na nowo, w zależności od tego, jakie oni teksty, że tak powiem, sobie przypominali. Ale na którymś z tych spektakli zdarzyło się coś, czego nie można było przewidzieć w ogóle. Nagle z widowni stała kobieta, podeszła do naszych aktorów i powiedziała: ja jestem Nastazja Filipowna. Zrobiła się konsternacja. Na sali nasi aktorzy jakoś zręcznie wybrnęli z tej sytuacji, usadzili ją i zagrali do końca. Ale kiedy opowiedzieli mi tą scenę, pomyślałem sobie, no ale ona ma rację, przecież tu brak kobiety jest. Dobrze, że oni opowiadają. No ale jak tutaj wprowadzić Nastazję? No ale trudno jest zrobić, że nagle Nastazja zabita z nożem wychodzi na scenę. Byłoby to raczej śmieszne. Nie miałem żadnego pomysłu, jakby można było Nastazję wprowadzić na scenę.